Witajcie w drugiej części filmu z najmniej odwiedzanego regionu w Hiszpanii, Ekstremadury. Jest to kolejny dzień zwiedzania i dziś podążymy śladami odkrywców i zdobywców Ameryki, którzy w tym regionie żyli, pracowali i których opuścili w poszukiwaniu sławy i bogactwa, ale przede wszystkim lepszego życia. Zapraszam na poszukiwanie śladów tych niezwykłych ludzi, konkwistadorów. Dzień numer 3 naszej wycieczki rozpoczęty, czyli niedziela wielkanocna. I zaczęliśmy je śniadaniem iście świątecznym, bo zjedliśmy po kanapce, po toście właściwie, po toście z pomidorem i hamonem. Także bardzo świątecznie. No i jedziemy do pierwszej destynacji. Destynacja numer 1, dojechane. Pierwsza destynacja na dzisiaj, czyli miasto Trujillo. Dzień dzisiejszy, cały, możemy nazwać Dniem Konkwistadora, ponieważ w Trujillo, w którym właśnie znajdujemy się, urodził się pewien konkwistador o imieniu i nazwisku Francisco Pizarro. Trudne nazwisko dla mnie do wypowiedzenia, ale wsławił się tym, że wsławił to może złe słowo, ale on zgładził cywilizację Inków, jako jeden z wielu oczywiście, no ale przyczynił się to do tego raczej znacznie. I przez to właśnie potem wszyscy jego koledzy, którzy byli z tego miasta, z tego regionu, przywozili z Imperium Inków dużo złota. I dzięki temu właśnie złotu zostały ozdobione kościoły, zostały ozdobione ich domy, więc zobaczymy, ile tego złota udało im się wywieźć. Idąc do centrum, usłyszeliśmy muzykę. Jak się okazało, trafiliśmy na lokalną fiestę. Od drzwi kościoła się odbiliśmy, więc nie zobaczymy, ile tam złota, ale atrakcji jest dość, także idziemy zobaczyć, jak tam ta fiesta. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale obchody niedzieli wielkanocnej trochę inne niż u nas. Tapiamy się w tło, teraz nikt nie pozna, że nie jesteśmy stąd. Sposób spędzania niedzieli wielkanocnej, do którego chyba byłbym w stanie się przyzwyczaić. Fajnie, że se ksiądz idzie normalnie na wiksę. Jest to jakieś takie bardziej ludzkie, nie? Idziemy w stronę zamku. Wielkanoc, kościół zamknięty. Dobra, w kościele złota nie widzieliśmy, ale ten zamek też za byle drobniaki nie powstał.
Patrzcie na to, jakie zamczyszcze. To się kameruje. Dobra, widać wszystko w promieniu 100 km. Wszystko dzisiaj pozamykane. Kościół zamknięty, zamek zamknięty, wszyscy na imprezie. Nie ma czasu na zwiedzanie, jest imprezowanie. Muzeum Pizarra. No myślę, że jest zamknięte. Dzisiaj szczególnie ze wszystkich dni. Tutaj bez dwóch zdań. Kościół w Wielkanoc zamknięty. To jest szok i niedowierzanie. Nie spodziewałem się, że aż tylu zdobywców Ameryki będziemy mieli dzisiaj przyjemność spotkać. A gościu, który znajduje się za mną, nazywa się Francisco de Orellana i wsławił się tym, że jako pierwszy opłynął całą Amazonkę. I ten właśnie gość, Francisco de Orellana, twierdził, że na wybrzeżach całej Amazonki widział kilkutysięczne, kilkusettysięczne, a nawet milionowe miasta, po czym nikt mu nie uwierzył na początku. Stwierdzili, że zrobią ekspedycję po raz kolejny wzdłuż całej Amazonki i po kilkunastu latach, kiedy miało to miejsce, nie zastali nikogo. I dlaczego? Ponieważ Europejczycy przywieźli do Ameryki choroby, na które żaden z mieszkańców nie był uodporniony, więc po kilkunastu latach wybili prawie całkowicie wszystkie plemiona i wszystkie miasta, które tam były. I jak się okazało, dopiero dzięki najnowszym technologiom faktycznie można było zobaczyć to, co znajduje się pod pokrywą lasu i że te miasta faktycznie tam były. Francisco de Orellana nie ma swojego grobu, natomiast tutaj jest pochowana, w kościele za mną, który oczywiście jest zamknięty, jest pochowana jego rodzina. Możemy iść tutaj na dół na fiestę. Godzina 14:30, najgorętszy moment dnia, a plac pełny ludzi. Chiviri, którego staliśmy się częścią, to wielka fiesta odbywająca się w niedzielę wielkanocną, Domingo de Resurrección, która kończy obchody Wielkiego Tygodnia. Tysiące ludzi zbierają się na Plaza Mayor, czyli głównym placu miasta. Ubierają się w tradycyjne stroje i charakterystyczne czerwone chusty. Podczas zabawy tworzą kręgi, w których śpiewają i tańczą do ludowych utworów. Początki Chiviri sięgają XIX wieku jako święto wiosny i zakończenia zimy. Dawniej była to też okazja do spotkań, handlu, a nawet do szukania partnera. Jest dużo jedzenia, wina, muzyki i wspólnej zabawy. Oddaje prawdziwie hiszpańską atmosferę świętowania.
To ciastko nazywa się Orediana na cześć naszego odkrywcy, o którym mówiliśmy wcześniej. A pozostałe są dla nas, dla rozpusty. Byczek Fernando. Ostatni punkt wycieczki. Słyszeliście kiedyś o takim powiedzonku jak w Guadalupe, w Czarnej Dupie? No to właśnie tutaj dojechaliśmy. Jesteśmy w Guadalupe i idziemy zobaczyć sanktuarium, bo według legendy tutaj właśnie w XIII-XIV wieku pasterz w jaskini znalazł figurę Maryi z czarnego drewna i zbudowali tutaj sanktuarium. Więc zobaczmy, jak to sanktuarium wygląda. Czy to jest sanktuarium? W końcu jakiś porządny kościół. Sanktuarium maryjne w Guadalupe. Szybko zanim nam zamkną, bo to jest dzisiaj... Pasowałoby, że nam zamknęli. Tak o, po prostu. Sanktuarium rzeczywiście imponujące, a my idziemy jeszcze do muzeum, które jest w klasztorze zaraz obok. Tam niestety nie można nagrywać, w związku z czym widzimy się później. No, muzeum odhaczone, wszystkie dzieła sztuki zobaczone. I jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, o której muszę powiedzieć. Bo mówiłem na początku, że to będzie Dzień Konkwistadorów. A dlaczego? Dlatego, że do Guadalupe przyjechał Krzysztof Kolumb po swojej wyprawie do Ameryki. Także tutaj kolejny, już trzeci konkwistador. No i cóż, koniec dnia dzisiejszego. Tym właśnie ujęciem z naszego tarasu w Alange kończy się nasza podróż po Ekstremadurze. Miejscu, które na pierwszy rzut oka wydaje się spokojne i trochę zapomniane, a jednak to właśnie stąd wyruszyli ludzie, którzy zmienili bieg historii. Ekstremadura to nie tylko ładne miasteczka z kamienia. To region pełen kontrastów, dumy, trudnej przeszłości i zwykłego życia, które dziś toczy się tutaj swoim rytmem. Dzięki, że byliście ze mną w tej podróży i zapraszam Was na kolejne wyprawy, które mam nadzieję odbędziemy razem. Do zobaczenia!